w Polsce się dużo zmieniło. We saw an intensification in the orchards. Widzimy intensyfikację produkcji sadowniczej. We saw from hand grading and old cold storage, the movement to ultra modern CH storage. Widzimy zmianę od ręcznego sortowania i starych przechowalni do nowoczesnych obiektów przechowalniczych. And basically Poland became one of the leading countries in Europe in top fruit growing. Polska stała się jednym z wiodących krajów, jeśli chodzi o produkcję owoców z drzew. Okay, in this presentation, I will look at my crystal ball for the fresh market production. W trakcie tej prezentacji spojrzę w moją kryształową kulę, jeśli chodzi o przyszłość produkcji owoców deserowych. And I also will talk a little bit, what you can see on the right hand side, about what I believe is going to be the future for processing apples. Ale również będziemy się zastanawiali nad tym, jaka może być przyszłość produkcji owoców przemysłowych. Okay. So let's start with the fresh market, the production at the moment. What are the strong points in Polish apple production for fresh market? Zacznijmy od produkcji owoców deserowych. Jakie są silne strony polskiej produkcji owoców deserowych? In general, the Polish fruit farms are small and flexible. Generalnie polskie gospodarstwa sadownicze są mniejsze i w związku z tym dość elastyczne. That means that they can reduce overheads to a minimum. To znaczy, że mogą ograniczać koszty ogólne jak najwięcej się da. And can normally adapt quickly to changes. I również mogą się dość szybko dostosowywać do zachodzących zmian. Okay, 5 years ago I thought, okay, cheap labor is going to be over in Poland very quickly, but at the moment still labor in Poland, pickers and pruners, is still very cheap, and the price has not gone up over the last few years. Kilka lat temu myślałem, że koszty siły roboczej w Polsce bardzo szybko wzrosną, ale wygląda na to, że one są w dalszym ciągu dość niskie. Okay, everyone in Europe envies you for this, but you don't pay income tax. Każdy w Europie zazdrości nam tej niskich kosztów siły roboczej. And your position in Central Europe gives you a lot of opportunities to go west, east, north, south, everywhere basically. Poza tym lokalizacja Polski w centrum Europy daje nam dużo możliwości, żeby tak eksportować na wschód, zachód, północ, południe. And now we're just going to talk, so to put everything in perspective, also let's put some of the weaknesses in perspective. And teraz chciałem przedstawić kilka słabych stron sadownictwa w Polsce. Still, a lot of fruit and top fruit for fresh market is grown on very poor soil, often replant. W dalszym ciągu wiele sadów jest zakładanych na bardzo słabych glebach, często sad po sadzie. And then also even without water. Bardzo często również bez nawadniania. And basically the investments to start a new orchard are exactly the same, but will never give the results of where you actually where you are in a position in using better quality land. Jakby niezależnie od tego, na jakiej glebie zakładamy sady, koszty inwestycji są takie same, ale zwrot z inwestycji nigdy nie będzie tak szybki, jak jeżeli założymy na słabej glebie, niż jeżeli byśmy założyli na lepszej glebie. So basically what I'm saying is the yields, the actual productions per hectare are still in 9 out of 10 times too low, and that's a weakness. To, o co mi chodzi, to że plony tak naprawdę w 9 na 10 przypadków w dalszym ciągu są za niskie i to jest jakby słaba strona polskiego sadownictwa. Okay, this is also something that works against Poland. I started coming in Poland from 2004, now it's 2011, and nearly every year somewhere in Poland we deal with either spring frost and winter frost damage. There's not always in the same areas, but we see nearly every year we see damage. Przyjeżdżam do Polski od 2004 roku, teraz mamy 2011 i prawie co roku
widzimy, że są albo problemy z mrozem, albo z przymrozkami. Nie zawsze w tych samych rejonach, ale zawsze się coś dzieje i to jest na pewno też słaba strona. Again, that is a reduction in the potential production per hectare. Jest to ograniczenie tej potencjalnej produkcji czy tych plonów z hektara. Still, okay, I'll say that also already for 5, 6 or 7 years. Still many people think by planting poor quality trees that they reduce the cost, but basically it never works because never the yields can achieve have to be achieved to be profitable. I powtarzam to też już od 5-6 lat. Jeśli chodzi o sadzenie słabej jakości drzewek, wiele osób myśli, że jest to w ten sposób zmniejszamy koszty inwestycji, ale tak naprawdę w związku z tym nigdy nie jesteśmy w stanie uzyskać takich plonów, jakie byśmy mogli uzyskać z lepszej jakości drzewek. Then the infrastructure in Poland also still doesn't help. Infrastruktura w Polsce też nie jest jeszcze dobra. I don't need to tell you how poor the roads are, but when we travel in Poland, if you can manage an average speed of 60 km/h, that's about... Chyba nie muszę wam mówić, jak kiepskie są drogi w Polsce. Jeżdżąc w Polsce, jeśli uzyskujemy średnią prędkość 60 km na godzinę, to jest naprawdę dobrze. And in general, transport costs, so when you depend on export, they're just going up. But this counts for every exporter, not just for Polish exporters. Jeśli opieramy się na eksporcie, no to koszty transportu rosną, no ale to dotyczy nie tylko Polski, ale również innych krajów. Okay, and then of course, and that counts for everyone again, is fertilizers are going up because of oil prices going up. Ponieważ ceny ropy naftowej idą w górę, również ceny nawozów są wyższe. To zresztą dotyczy też to wszystkich, nie tylko Polaków. Chemical prices go up, storage price goes up, and the energy bill in general will increase. Ceny środków ochrony roślin rosną, koszty przechowywania są wyższe i generalnie rachunki za prąd są coraz wyższe. The problem is that these increasing costs are not reflected in the sales price. Problem polega na tym, że to podwyższenie kosztów nie ma swojego odzwierciedlenia w podwyższeniu wyższej cenie zbytu owoców. Okay, let's now just a little bit go on. We just put now the pros and the cons next to each other. Let's just talk a little bit about the supply and demand of the fresh fruit industry. Ta pierwsza część dotyczyła zestawienia pewnych wad i zalet, słabych i mocnych stron. Teraz będziemy mówić o podaży